Kuala Lumpur mieszka około 9 milionów ludzi. Taka nowoczesność, ale też zachowanie takiego szacunku do historii. O tym oczywiście dzisiaj pogadamy. Dzisiaj dwie misje. Witam serdecznie. Nowy odcinek, drugi z Malezji. Patrzcie na to. Paweł się obudził. Meczet przy samym oknie. Widzicie? Tutaj megafon. Śpię sobie. Szósta rano. A Paweł krzyczy z meczetu. Nawołuje. Azan leci pierwszy w ciągu dnia. Że czas się modlić, czas wstawać. A ja taki styrany. Kurczę, zobaczcie jak to jest głośno. Okno zamknięte. Ale no po prostu rozwalił system. Jak ogarniasz nocleg, to musisz ogarniać wszystko wokół. Czy meczet jest, czy w ogóle wiecie, czy ulica nie jest głośna. No i wszystkiego nie dopatrzysz, tego meczetu nie wypatrzyłem. Trzeba jednak przyznać, że widok z okna w pokoju jest spoko. Ty, 12 godzin spałem. Nie licząc tego, że mnie obudzili tutaj z meczetu. Nie wiem, co to za pobudka. Ja się na to nie pisałem kompletnie, dlatego zawsze powtarzam, że islam jest religią bardzo głośną i to mi się nie podoba w tym. Powinien być szacunek. W sensie, ja się nie modlę o 6:10, to nie chcę usłyszeć modlitwy o 6:10 i koniec, Co, wolny świat, wolny demokracja. Myję zęby. Poprosiłem panią, żeby mi pokój zmieniła. Przyszedłem teraz sprawdzić ten 600 coś i powiem wam, że jest lepszy. Mówię do pani tak szczerze. Mówię, proszę panią, bo w tym pokoju, co ja jestem, to niestety tam jest po prostu meczet. I azan o 6 rano to strasznie budzi. Ona mówi, okej, nie ma problemu, już tutaj zaraz zmieniamy. Mówię, wow, super, szybka akcja. Tu są jakieś drzwi znowu. Ale... O kurde. Okej. Nie mam żelazka, ale żelazko jest mi niepotrzebne, ale za to mam czajnik. I widok taki. Troszkę się zmienił. Ale to akurat mało istotne. Droga mało uczęszczana, przynajmniej tak wygląda, więc nie ma jakiegoś takiego, hałasu. Na pewno to lepsze niż krzyki z meczetu o 6 rano. Wszystko ogarnięte, teraz trzeba znaleźć tylko jedzenie. Można powiedzieć, że jest 1:1, tak. Oczywiście ta waluta ichniejsza jest nieco tańsza, ale to są grosze, więc jak tutaj 15, to 15 zł za jedzenie, 15, 13, soczewica jakaś. Więc musimy coś tutaj, zaraz ogarnąć. W Kuala Lumpur mieszka około 9 milionów ludzi. Powiem wam, że bardzo ciekawie połączone jest to miasto. Taka nowoczesność, ale też zachowanie takiego szacunku do historii. O tym oczywiście dzisiaj pogadamy i ja wam pokażę. Ale też chcę zaznaczyć, że jest naprawdę gorąco. Mam wrażenie, że jeszcze większy upał niż na Malediwach, a co ważniejsze, jeszcze większa, moi drodzy, wilgotność, co jest chyba kluczowe. Od razu wyszedłem 5 minut i ja normalnie czuję się styrany. Wczoraj wieczorem, powiem wam szczerze, że takie pierwsze zdarzenie to ilość bezdomnych. Jak tutaj jest dużo bezdomnych. Trzeba zaznaczyć, że Malezja była pod władaniem Anglików, Brytyjczyków. I moi drodzy, widać na pierwszy rzut oka. Architektura jak nic. Pięknie przedstawiająca aspekt kolonialny. Brytyjczycy wykombinowali, bo przeważnie oni robili tak, że przyjeżdżali gdzieś i kopiowali to, co w Londynie i dookoła do tego miejsca, gdzie byli. Gdzie przejmowali to miejsce. Ale w zasadzie tutaj zrobili troszkę inaczej. Tutaj zaczerpnięto angielskiego stylu. Połączono ten styl, moi drodzy, z architekturą muzułmańską, islamską
z Bliskiego Wschodu, ale też z Indii nieco. No i wyszedł taki miszmasz, który dzisiaj zobaczycie. Przydałoby się szefie gdzieś zjeść, bo tak to my daleko nie dojedziemy. Fast foody, wszędzie na prawo i na lewo fast foody, szefie. Tak to my masy nie zbudujemy. Przy ulicy szefu coś sprzedaje. Co to jest? Kurde, nawet nie mam pomysłu. A to jakieś chyba kadzidła. Kadzidełka takie. Tutaj szefowa też sprzedaje. Dawaj kolego. A to? Do kadzideł. Kurde. Sprzęt do kadzideł przy cebuli. Czy wy widzicie to co ja? Jak często Mercedesy się pojawiają na naszym na naszym widoku? Bardzo dużo. Jestem w ogóle zdziwiony, że aż tak dużo. Dzisiaj misja... Nie, dwie misje. Pierwsza misja to jest kupić mikrofon, bo tamten coś nie domaga, a boję się, że może nie domóc i po prostu przestanie działać. A druga misja to kupić spodnie, bo jak spodnie mi się porwą, to będę chodzić bez mikrofonu i bez spodni, czyli nie będzie vloga, nie będzie odcinka. Ty, jakaś lokalna knajpa. I want I... Hi, welcome to our territory. Hello, How are you? brother. Very good. Do you have some food? Yes, Some rice? of course I have over there, and I have some of inside. Beautiful. My menu and all. Beautiful. Słuchajcie, zaraz coś bierzemy. Tell me how much you want. More. Yes, perfect. Biryani. Okay. And chicken like this, brother. I don't know. No. Chicken like this. Okay. Anda busy, eh? One second. Come. Come, please. Sangu busy na inna mamma ide. What Ni piece? okay? Good Okay, piece. everything is What good. area? Okay. Dobra, tutaj szefu, tutaj zobaczcie. Ciak, kurczaczka. Pięknie. Słuchajcie, koleżka z Indii tutaj, z Kerala, taki rejon na południowy zachód, moi drodzy. Pomógł ogarnąć. Nie wiem, ile to kosztuje, ale kto by się zastanawiał, jak jest się głodnym. Jeden, okra, miała być niepiekąca. I jest niepiekąca. Ryż biryani. Sosik miał być niepiekący, jest delikatnie piekący. I kurczak, zimny, ale okej. Słuchajcie, bardzo dobre jedzenie. Pamiętajcie, takich suszonych papryczek nie... O mój Boże. To jest, widzicie, tak wygląda samobójstwo kulinarne. To jest po prostu chili wysuszone, najgorsze jakie może być, najmocniejsze. Drodzy Państwo, moje śniadanie, obiad, bo jest godzina 15. Jedzonko kosztowało 15 zł. I wiecie, trzeba też zaznaczyć jedno, że to nie jest dużo i to też nie jest mało. Ale w perspektywie czasu, jeżeli chodzi, tak patrząc, generalizując na Azję, to Azja stała się droga. Bo kiedyś, z 8 lat temu, z 10 lat temu, jak się przyjeżdżało tutaj, no to moi drodzy, ta różnica cenowa była ogromna. Tu się jadło za grosze, takiego kurczaka z ryżem, to się jadło, słuchajcie, za kilka złotych dosłownie. Dziś już tak nie ma. Czasy się zmieniają, kierowniku. To jest dopiero otwartość na inne kultury. Proszę zobaczyć. Katedra chrześcijańska. Hinduizm, który przyszedł z Indii, moi drodzy. Islam. Wszystko obok siebie. Elegancko, ładnie prosperuje. Wieża. Żeby wejść na pierwsze piętro, takie tam na tym takiej bulwie, tym jabłku, no to 30 zł. Kolejne, na najwyższe to piętro, to moi drodzy 140. Moja wewnętrzna cebula nie pozwala mi na to, żeby wchodzić na takie rzeczy. Na zasadzie, żeby wejść na jakiś budynek, wieżę
żeby popatrzeć na panoramę miasta za 140 zł. No nie, no to nie wiem do czego to można odnieść, do wychowania, do czegokolwiek. Ale nie, odpowiadam, że nie. Nie wiem jak wy, ale ja tam lubię liczyć pieniądze. Powiem wam, że te budynki tutaj w Kuala Lumpur, one tak tworzą taki efekt przytłoczenia. Ja się czuję taki przytłoczony tutaj. Muszę przyznać, że naprawdę ciekawe doświadczenie jest być tutaj po Malediwach, gdzie był islam wspierany przez szariat. Tutaj również dominuje islam, ale moi drodzy, idziesz ulicą, jest knajpka, jak jeszcze raz ci pokażę, taka knajpka normalnie, wiadra z browarami wycenione na 50-60 zł i można sobie kosztować ile się chce, bez strachu, że ktoś z sąsiadów zerknie, czy po prostu powie, że nie tak powinno być. Bo wiecie, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi najbardziej o ten lincz społeczny, o to wyeliminowanie z takiej społecznej struktury za to, że nie przestrzegasz zasad. To nie jest tak, że świat wyglądający tak za chwilę wygląda tak. Mohamed Mahathir, premier z lat 90. Malezji, miał wizję, był wizjonerem i to jest najważniejsze w robieniu biznesu i rozwoju, kiedy masz wizję, bo jeżeli masz wizję, to masz cel. Jeżeli masz cel, to wiesz, do czego dążysz. No i on w latach 90. postanowił, że Malezja będzie krajem rozwiniętym. I już w latach 90. zaczęto budować na potęgę. Przez 15-20 lat powstawały tutaj budynki, które widzicie dzisiaj jak grzyby po deszczu. I dzisiaj mamy to, co mamy. Faktycznie myślę, że cel Mohameda spełniony. Nie będę wam kłamać, betonoza i nic więcej. A tutaj ciekawostka. Proton, dokładnie model Saga z 1985 roku, moi drodzy. Tak jak wspomniałem wcześniej o premierze, Mathirze, on miał cel. Saga 12V, Proton. On miał cel, on stworzył markę, dumną markę. Malezyjskie auto, moi drodzy. Malezyjskie auto. My, Polacy, nie mamy auta swojego. Mądre głowy, wnioskuję o to, żebyśmy mieli swoje auto. Ono nawet niech się nazywa Żuk, jakkolwiek. Ja bym z dumą jeździł wolniejszym polskim autem niż jakimś szybszym autem, nie wiem, z Niemiec, moi drodzy. Piękny przykład patriotyzmu, piękny przykład takiego pokazania siły rynku, że my możemy, a my Polacy możemy. Nie raz, nie dwa były podejścia, żeby zrobić samochód polski. Nawet są prototypy. Nie wiem, czemu nie robimy. Ja myślę, że my Polacy patriotami jesteśmy i byśmy wspierali taki biznes. Po co ściągać? To, co ściągnięte, droższe. Powiem wam, że ja w tym projekcie naprawdę pierwszy raz od dawien dawna nie czuję jakiejś presji przy robieniu materiału, że ktoś mnie zaraz capnie, że ktoś mi zaraz zabierze kamerę. Niestety, moi drodzy, takie są realia robienia materiału. W Afryce codziennie ogromny stres, czy kieruję kamerę w odpowiednie miejsce. Tragedia. Jestem w miejscu, w którym potencjalnie mogę kupić mikrofon. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bądźcie ze mną, trzymajcie kciuki. Mamy to, mamy. Lina, thank you so much. Bye bye, thank you guys. Słuchajcie, wypadłem, mam mikrofon. Powiem wam, że duże miasta pod względem, kiedy wali się sprzęt i inne rzeczy są super, bo przychodzisz i od razu masz od ręki, nie musisz kombinować. No i właśnie w ten sposób, moi drodzy, jestem uratowany. I wiecie, czemu to zrobiłem? Dlatego, że boję się, że w czasie kolejnych krajów, jak będę gdzieś na Zadupiu czy gdziekolwiek indziej, to ten drugi mikrofon mi przestanie działać. I wiem, że sól działa tak na elektronikę, że tak powiem destrukcyjna strona, ona jest rozciągnięta w czasie. Sól wgryza się w elektronikę i może nastąpić spięcie jakieś małe, no i sprzęt przestaje działać. I wtedy co? Nie mam drugiego mikrofonu do rozmawiania z ludźmi ciekawymi, których spotkam na swojej drodze, więc spoko, no. Więc jestem zadowolony, szybka akcja. Jeszcze dzisiaj, moi drodzy, spodnie musimy kupić, żebym wyglądał jak człowiek i będzie już całkowicie spoko. Ale powiem wam tak szczerze, zupełności szczerze,
że no takie duże miasta, to wiecie, to nie jest moja baja. To nie jest moja baja, bo to jest betonoza, tu się przyjeżdża po to, żeby się dorobić, po to, żeby laski wyrywać. A ja jestem spokojny chłopak z Podlasia. Dorabiać się nie muszę, chyba. A lasek też nie muszę wyrywać, też chyba. Życie. Idę do Burger Kinga, do toalety. Może nie wygonią, co? Jak nie będę kupować tego syfu. I idę, no. A to jest może jakiś to galeria jest. To bez problemu. Dobrze, że szeryf w klimatyzowanym stoi. To jest galeria, to bez problemu, człowieku. Tutaj można zostawić całą wypłatę, jak ktoś przyjdzie. Tyle elektroniki. Powiem wam najważniejsze, że ogólnie tutaj elektronika jest tańsza. No taniej zapłaciłem 6 zł taniej niż w Polsce. 4. Mordo, co ty tam robisz? Co wy tam robicie? Sytuacja uratowana. O co chodzi, że Azjaci tak harczą? Nagminnie, wszędzie. Patrzcie, co wymyślili, ty. W pełni drukowane case'y na telefony. Maszyna. Wrzucasz zdjęcie, przesyłasz bluetoothem. Proszę bardzo. Zobaczmy. Cyk, angielski. Customize. Ile takie coś kosztuje? Załóżmy iPhone 16. Zielony. Cyk. Z jakąś grafikę. Pandę. Co mnie dziewczyny poganiają? Ty. Print. I zobaczmy, ile kosztuje. Około 30 zł personalizowany case. Zauważcie, że w przestrzeni publicznej wszędzie napisy chińskie. Tu restauracje chińskie, tu napisy chińskie. Dlaczego? Moi drodzy, Malezja to 35 milionów ludności, z czego 22% to Chińczycy. To Chińczycy budowali Kuala Lumpur. Tak można powiedzieć spokojnie. 22%, 1/5 społeczeństwa to Chińczycy. Co 5. osobę spotykasz, to Chińczyk. Ogromnie dużo. Ogromnie dużo. Przystanki na przykład mają takie przyciemniane szyby, żeby promienie słoneczne tak nie dochodziły. No i ma to sens. Tutaj jest pogoda bardzo stabilna. Poza okresem monsunu, kiedy deszcz przychodzi, ale on przychodzi dynamicznie. On przychodzi, szanowni państwo, i odchodzi bardzo szybko. Ale jak lunie i nie masz gdzie się schować, to jesteś do suchej nitki przemoczony. Lata 30, moi drodzy. Proszę zobaczyć, idealny przykład Art Deco. Po czym rozpoznać? Symetria. To mi się w Art Deco podoba. Co prawda ta kolorystyka jest taka, powiedziałbym, szarobura. Ale, moi drodzy, co tu muzyczka będzie grała? Ale, że tak powiem, ta symetria, ona robi ogromną robotę. Teraz jest misja. Misja zdobycia spodni, kupienia spodni, żebym się mógł prezentować jak człowiek. Barierki, żeby rowerami nie jeździli. Patrzcie, Azjaci mają taki wolny chód, ale to, moi drodzy, dlatego, że gorąco. Ja też tak chodzę. Po prawej stronie wieżowiec. Tutaj chińskie bóstwo Tudigong. Hello. Pan tutaj sprząta. Przyniósł, zobaczcie, jedzonko w ofierze. To jest dopiero, moi drodzy, przywiązanie do tradycji. To jest Bóg ziemi, Bóg dostatku. Tutaj wielkie korporacje. Po co się to robi? Po to, żeby biznes dobrze się kręcił, po to, żeby szczęście było, po to, żeby była pomyślność. W środku stolicy. Tak sobie stoi. I dbają o to. To, że stoi, ale że dbają, tak fest dbają. Że jak ja bym tam wpadł, no to co najmniej z 4,5 miski, to bym zrobił, że tak powiem, zjadł. Wystarczy kawałeczek tylko podejść, już poza centrum. No i widać ząb czasu. Uwielbiam te kontrasty, moi drodzy, zwłaszcza w dużych miastach.
Malajska marka Perodua. Perodua Obeza. Takie auto kosztuje w zależności od wersji i wyposażenia, rzecz jasna, ale między 30 a 45 tysięcy złotych tutaj w Malezji. Proton też będzie kosztować około 30-35. Proton to jest w sumie najbardziej budżetowa linia, najtańsza tutaj w tym kraju, ale bardzo popularna. Zobaczcie, Proton, wszędzie Protony albo Peroduły. Ale nazwy, moi drodzy, myślę, że większość z Was w ogóle nie słyszała nigdy o takich markach. I zaraz ktoś powie o kierowniku, ale to jest szpic na wodę, fotomontaż. Słuchajcie, oni te samochody robią w kooperacji z Japończykami. To tak jakbyś miał Toyotę. W sensie ten cały know-how biorą właśnie od Japończyków. No, don't worry, it's okay. Don't worry, it's okay. No, biorą od Japończyków, więc nie jest źle. I patrzcie, jaka cena. Herbatka ziołowa z lodem. Poproszę. Ale kozacko wygląda ten restaurant, co? Zobaczcie, tak kolorowo. 1,50 ichniejszej waluty, czyli złoty 30 jajko. Jajka są wszędzie ustawione. Tak samo banany. Świetny marketing. Stawiasz przed klientem coś, na co może mieć ochotę, ale jeszcze o tym nie wie. W sumie. Zarąbiste. Stawiasz banany. Jak mu najdzie ochota, to od razu impulsywnie wyciąga rękę, bierze i masz towar sprzedany. Czemu to u nas nie działa? Boimy się, że ktoś ukradnie? Nie wiem, ale uważam ten zabieg za ciekawy. Zamówienie przyszło. Herbata ziołowa z lodem. Cholera, to smakuje jak nic. A może esencja została tam na dole? Nie mam pojęcia. W każdym razie jest orzeźwiająca. Pamiętajcie jednak, to jest na krótką chwilę, o wypadło. Ponieważ najlepsze na upały są napoje gorące. Ale ja chcę tej gratyfikacji bardzo szybkiej, czyli na już. Ale cukru. Ziół tam nie czuć. Ale lód jest najważniejszy. 3 zł. Wypite. Zobaczcie, na Malediwach były plastikowe pieniądze i tutaj są plastikowe. W Malezji. Czemu my nie mamy plastikowych? Ten papier to po prostu, powiem Wam, tak się niszczy szybko. Mam jeszcze kilka innych bilonów. Nie bilonów, tylko papierkowych, no. O! Z żółwiem oceanicznym. Proszę. Ja sobie jeszcze zjem banana. Marketing działa. Złotówkę banan. Ej, mordo. Ty, banan kosztuje złoty 20. Zapłaciłem za niego złoty 20 za jednego banana. Tak się robi pieniądze. Złoty 20 za banana w Malezji? Pastewnego? Bo to pastewne. Dla świń, moi drodzy. Tu jest hostel. Nocleg w hostelu 30 zł, w takim najtańszym. 27 w sumie było w najtańszym. Pozostałe tak około 40 w lepszym standardzie. A pokój taki, który ja mam, no to 62 zł. Ale jak kupujesz przez internet, bo jak kupujesz, moi drodzy, tako na ladzie, to kosztuje 96 zł. Bez sensu, kompletnie. Ja podchodzę do tej pani i mówię, ja bym przedłużył, bo ja dłużej zostanę tutaj, muszę odpocząć. Ona mówi, dobra, no to będzie 96 zł na ladzie. Ja mówię, co? Przecież ja płaciłem 62. Tak jest. Agnieszka, Robert, spotkaliśmy się tutaj na ulicy właśnie w Kuala Lumpur. Tak. Gdzie kolejny krok? Świat jest mały. Świat jest mały. Borneo, później Indonezja, później Nepal. Indie. Nepal, Indie to jakaś w ogóle Japonia, podróż dookoła Chiny. świata. Chyba. Dzięki wam! Nie? Dzięki wam! Ile miesięcy w podróży? 7-8. Planujemy. Kurczę, słuchajcie, piąteczkę zbijam. Trzymam za Was kciuki. Dziękujemy. Do zobaczyska. Pa, pa. Cześć, na razie. Ale ekstra, słuchajcie, no wyłapali mnie mówiącego do kamery, wyłapali, że mówię w języku polskim, rozpoznali twarz bardzo miło, szerokiej drogi, kochani, a ja dalej idę po portki. Jest i szczurzynka, pobiegła sobie. Miasto jak miasto, nie? Ładny, dorodny. Zjadłoby się, co? Czekajcie, my nie tędy.
kurde, czekaj. Tu już tak bardziej lokalnie. O, automaty z wodą. Można sobie nabrać czystą, przefiltrowaną wodę. Ale smród tutaj, taki powiedziałbym. Ja dzisiaj, moi drodzy, przeszedłem do tej pory 6 km. I powiem wam, że jak kupię spodnie, to wracam do hotelu, bo naprawdę czuję wyczerpanie. Muzang King Durian. Pan tu sprzedaje duriana. Pan z Chin. Duriany zakazane są, moi drodzy, w hotelach. Dlaczego? Bo zapach jest tak intensywny. Nie to, że on śmierdzi. On nie śmierdzi. On ma taki słodkawy, ale bardzo intensywny zapach. I to niestety roznosi się. I on jest taki długotrwały. To nie jest tak, że on jest taki cytrusowy i tak zostaje taki przyjemny. On jest taki mocny, intensywny. Więc w wielu miejscach możecie zobaczyć tabliczkę z zakazem wejścia z durianem w plecaku. Tutaj dość ciekawa w ogóle sytuacja deweloperska. Tu płacisz za grunt, a w górę możesz iść ile chcesz. Więc tak samo jest i w Kambodży, tak samo jest, moi drodzy, i w Malezji. Tu tak samo. Mały grunt i w górę. No nic innego jak obejście prawa. Kochani, no. Caltex, stacja benzynowa. Sam jestem ciekaw, ile kosztuje paliwo tutaj. 2,5, 3. Czyli 2,20, 2,30, 2,70. Coś takiego by było za litr. Zobaczcie, ile automatów z zabawkami dla dzieci. Jakie chcecie. No tutaj to po prostu żyje i to bardzo mocno. Teraz idę i tak sobie myślę, że gdyby tak stworzyć kraj w Polsce, rzecz ja sam tutaj na myśli Polskę, w którym system bankowy byłby totalnie polski, nikt by nie miał dostępu z zagranicy do tworzenia filii swoich banków, czyli informacje o tym, ile pieniędzy mają i zarabiają obywatele, jest tylko i wyłącznie u nas. I druga kwestia z tymi samochodami. Stworzyć firmę, stworzyć markę samochodu, nie importować w ogóle z zagranicy, zamknąć się na inne marki, stworzyć taki ekosystem hermetyczny. Nie uważacie, że takie państwo byłoby silniejsze i powiedziałbym efektywniejsze, mniej podatne na ataki przeróżne? Taka centralizacja akurat w tej kwestii. Nie byłoby to złe, moi drodzy. Szmatex? O tak, kierowniku, spodnie z nagawkami miałeś kupić, a czemu by nie kupić w Szmateksie? Czemu nie? 5 zł za ubranie to jest bardzo dobra cena, ale czy ja tutaj znajdę takie spodnie? Sztruksy, kurde, jakie sztruksy, ty. Zobaczcie, takie wyszywane. Dawno już sztruksów nie nosiłem. Kiedyś miałem sztruksy, nawet kilka par. Nie, tutaj nie widać. Zobaczcie, tutaj jest takie luźniejsze. Lubię takie wzory. Nie, to są dżinsy. To są dżinsy. Tutaj może. Czekajcie. Nie, no to dresiwa, dżinsy, dresiwa. Ja potrzebuję, szanowni państwo, dwuczęściówek, bo ja w jednoczęściowych to bym umarł. Po prostu na miejscu. Przy takim upale jak tutaj nie ma opcji. Są jakieś spodnie trekkingowe, ale moi drodzy, kurde, nie widzę z odpinanymi nagawkami. Przewertowałem tego trochę. No nie będę całego dnia spędzać tutaj na wertowaniu. Uciekam. Bo na szmateksy to trzeba mieć czas. I naprawdę można znaleźć fajne rzeczy, ale po prostu trzeba mieć czas i mniej więcej znać miejscówkę, wiedzieć co, gdzie jest poukładane, bo w innym przypadku to możesz tam przepaść na godzinę. Taka uliczna garkuchnia. Proszę zobaczyć. Ja na razie głodny nie jestem. Te ponczuszki, które kiedyś w Chinach jadłem, zobaczcie, cała ulica. Tutaj jak nie masz pieniędzy, robisz jedzenie, stajesz, sprzedajesz i masz pieniądze. Normalnie. Motorek, żeby kupić, dziewczyny wozić. 5200 to jest 4700 zł za taki motorek. 125. Po mieście idealny. Dużych prędkości nie trzeba, do 50 się rozpędzi, nawet i 80 złapie. No, nawet jak będziesz chciała takiego skutera kufer, możesz sobie tam dowalić.
Tutaj pan ma Bilbila. Bilbija. No i tak on wygląda, go łatwo rozpoznać, bo on ma taki czubek na głowie, więc jest łatwy do rozpoznania. W Azji, nie tylko w Malezji, moi drodzy, w całej Azji, gdzie on występuje, trzymają go dla śpiewu, dla dźwięku. On jest przestraszony tutaj, próbuje uciec, ale przynosi też szczęście. Taki ptaszek, moi drodzy, kosztuje 75 zł. Bilbija. Dziś na koncert stawiły się same strajduny. A strajduny Andrzeje. Zobaczcie, jakie zderzenie. Meczet stary i sklep Ikea. No po prostu powiem wam, że jak patrzę na to, to mam takie zderzenie w ogóle jakichś kilku epok. Ach, tych knajpek tutaj jest cała masa. Hello, brother. Cała masa. Ale pić mi się chce. Powiem wam, że czegoś słodkiego bym się napił. Tak pogoda męczy, że normalnie dziwnie się czuję. Taki zmęczony. Zobaczcie, a wokół Kuala Lumpur rozciągają się górki, góreczki. To jest mądre, zobaczcie. Puścić drogę górą, odciążyć przestrzenie, które są dla pieszych i wtedy cała harmonia zostaje. I nowoczesność nie przytłacza tego, co było. To, moi drodzy, jest ostatni punkt na dzisiejszej mapie zwiedzania i zdobywania, ponieważ tutaj muszę nabyć te spodnie cholerne. Czasami, jak widzicie, zrobienie vloga jest pragmatyczne na tyle, że człowiek szuka mikrofonu albo spodni. Wchodzimy do galerii tutaj w Kuala Lumpur. Niczym ona się nie różni, moi drodzy. Takie jak u nas. Ja pakuję się tutaj do Decathlonu, bo ja po prostu przepłacać nie lubię. Po co mam kupować spodnie za, nie wiem, załóżmy 500 zł, jak mogę kupić za 200? O, i to jeszcze przemyślane, szanowni państwo. Nie polecam wszystkiego z Decathlonu. W Decathlonie są rzeczy, które warto i się opłaca, i są rzeczy, które nie warto i się nie opłaca kompletnie. Są rzeczy takie jak na przykład plecaki. Plecak trzeba mieć porządny. Plecak trzeba mieć taki, który cię nigdy nie zawiedzie. Ale z kolei ubrania, takie, które wiecie, się nosi, zużywa po prostu, no to czemu nie? Dobra, zobaczcie, jest nowy model. Takie całe czarne. 130 zł na nasze, czy tam 135. Jest jakiś inny, tutaj nie ma odpinanych nagawek, więc odpada. Te mają też odpinane nagawy i te kosztują 100 tylko? Wow, jaka cena niska. A nie, bo to nie odpinane. To w ogóle nawet nie wchodzi w grę, szefie. Jeśli już, to te za 179, czyli na nasze będzie, moi drodzy, około 160 zł. Patrzcie na to. Bluzka merino. Z wełny merino. Proszę ja was, 55 zł na nasze. Ja wziąłem rozmiar 42, 44 i 46. Zaraz będę mierzyć. Mam 3 modele. Zarąbiście. Tak można żyć, ale wyposażony dobrze. Powiem wam, że jest tak dużo rzeczy. O, i bokserki są. Bokserki z merino. Też wezmę z jedną, bo już mam na dupie dziurę. Teraz, moi drodzy, proszę mi powiedzieć, gdzie jest przymierzalnia. Ale ziomek miał malutkie dziecko. W jednej dłoni bym zmieścił. Jaki to jest rozmiar? Mam na sobie 42. No i ten model, powiem wam, naprawdę został unowocześniony bardziej niż ten, co ja używałem do tej pory. Te pierwsze, tańsze na pewno nie wchodzą w grę, bo nie mają takich kieszeni, które potrzebuję. Rozmiar 42 jest taki chyba dobry. Muszę sprawdzić jeszcze 44 i pozostanie tylko zdecydować, jaki kolor. I voilà, jesteśmy w domu. Nie będę miał już tej spiny, że spodnie mi się popsuły i nie mam gdzie ich kupić. Dopiero po podróży za tam x czasu. Więc spoko. Zaraz zobaczymy, który będzie rozmiar lepszy. Mówili, że w Azji są te rozmiary zaniżone, w sensie zawyżone, że jak masz na przykład w Polsce 42, to tutaj będziesz miał 46. Ale to nie jest taka prawda, tak naprawdę. O, taka mała różnica w sumie. Chyba tylko tutaj tak w pasie. Chciałem wziąć takie zielone, takie wojskowe, ale
doszło do mnie, że kurczę, w świecie, w którym będę podróżować, niestety, kiedy brakuje języka i ciężko wytłumaczyć, to często kolor może bardzo dużo sygnalizować. To też dla Was taka sugestia. Myślałem, że tu jest przejście, ale nie ma przejścia. Wziąłem portki z Merino za 55 zł i spodnie za chyba 160 zł. Wziąłem taki kolor. O taki. Podobny do tych, co miałem. Nie będę ryzykować, bo w Afryce niestety ten kolor taki wojskowy, militarny może kłopotów całą masę przyciągać. Lokalna knajpka, szanowni państwo. I na koniec dnia będzie jedzone coś chińskiego. Nie wiem co tutaj pani i pan przygotowywują. Coś z kurczakiem, coś z makaronem. Zobaczycie zaraz. Bulion. Można popijać albo można wlać, nie wiem, szczerze. Zobaczcie, jak to dobrze wygląda. Kurczak, makaron. Jakie to jest aromatyczne. Papryczki chili. A tutaj pani mi ekstra dorzuciła deser jeszcze. Będziemy testować. I takie jedzonko kosztuje 9,50, coś poniżej 10 zł. Jejku, jakie ono jest aromatyczne, jak pachnie. Zobaczcie, jak te ceny, jakie one są dziwne. Kurczę, co ja zapomniałem, jak się pałeczkami je? Możliwe, ty. Cały czas rękoma. To jest makaron sojowy chyba. Jezu, jakie to jest dobre. Przepyszne. Bulion. Wylał mi się trochę, kamera poleciała. Pani się zestresowała. Dam troszkę, moi drodzy, jeszcze do tego ostrego. Ale to jedzenie ma takie walory smakowe. Takie, wiecie, zupełnie inne niż to, co do tej pory było na przykład na Sri Lance, czy na Malediwach, czy w Indiach. W Indiach to było takie powtarzalne, a tutaj pani przyszła i powiedziała: witamy w Malezji, to jest dla ciebie deser. Nasz tradycyjny. Spróbuj i powiedz, jak smakuje. Mamy tutaj mango. Słuchajcie, to nie jest mango. Wygląda jak mango. To nie jest mango. Nie wiem, co to jest. Nie potrafię tego zdiagnozować. Struktura ziemniaka. Normalnie struktura ziemniaka. Delikatny, słodki, kokosowy smak z jakimiś żelkami. Wow. Jem coś, co mi smakuje, ale kompletnie nie mogę powiedzieć, co tutaj jest. Coś ziemniaczanego. Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Może ktoś, kto był w Malezji i zgłębił tajniki ichniejszej kuchni bardziej, to może podpowiedzieć. Ma fantastyczny balans smaku ze słodkością. Jest tak delikatnie słodki. Powiem wam, że im bardziej rozwinięty kraj, tym mniej słodkie jedzenie. To smakuje trochę jak dynia. Trochę tak, no. Przepyszne. Dzień się kończy, misja zakupowa spełniona w 100%, tak jak zakładałem, się udało. Moi drodzy, tymczasem się będę z wami żegnać. Miło było zwiedzać z wami dzisiaj Kuala Lumpur. Taki pierwszy odcinek, nie wiem, może jeszcze drugi zrobię, taki bardziej już turystyczny, takie turystyczne rejony. Zobaczymy, przemyślę to jeszcze, a wy przekonacie się o tym w trzecim odcinku właśnie z Malezji. Szanowni Państwo, dajcie też koniecznie znać, czy chcielibyście jakiś wywiad z Polakiem, który mieszka w Malezji, bo może będzie nagrany kontakt takowy, więc coś może będzie można podziałać, ale to dajcie znać co i jak i zobaczymy. Co, żegnam się z wami. Dziękuję za wsparcie w zakupach i pozdrawiam was serdecznie, prościutko właśnie z Kuala Lumpur, 9-milionowej aglomeracji. Szerokości, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!